Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Dzisiaj o czym będziemy mówić? O czym to będziemy mówić? Na początek o tym, żebyście ewentualnie zasubskrybowali kanał, ci, którzy jeszcze tego nie zrobili. Proszę z góry od razu o linki, przepraszam, o lajki, o dzielenie się ze swoimi znajomymi czy bliskimi po prostu linkami do tej audycji, bo chodzi mi o to, żeby po prostu rosło to wszystko w górę, po prostu, żeby ta wiedza szła do ludzi. Mówię oczywiście taki poważnie i trochę żartobliwie, bo wielu youtuberów rozpoczyna na początku, prosi o to. No zależy mi na tym, żeby po prostu ta wiedza szła. Jeżeli klikniecie tam w dolnym prawym rogu jest to logo Barwy Zdrowia, jak tak klikniecie, to tam jest akurat subskrypcja, ale to mniejsza z tym. Natomiast na poważnie już, o czym dzisiaj będziemy mówić? No będziemy mówić o naszym śmiertelnym wrogu, który tylko czyha na nas, który na nas poluje, którego hodujemy w sobie i o którym nawet nie wiemy, że jest naszym wrogiem. Wiecie, co to jest? To są nasze geny. One tylko czekają, żeby nas po prostu doprowadzić do ciężkiej choroby i ewentualnie do śmierci. Oczywiście wiecie, że jestem ironistą. Z sarkazmem niejednokrotnie odnoszę się właśnie do tego typu stwierdzeń. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że posłuchajcie, no ludzie chorują, ludzkość choruje, chorowała zawsze. W średniowieczu zdarzały się potężne epidemie i okazuje się, że to niekoniecznie było związane tylko, wyłącznie z tym, że była bardzo niska świadomość higieniczna, zdrowotna i tak dalej, ale przyczyniały się do tego na przykład burze magnetyczne na Słońcu, różne perturbacje pola magnetycznego, są już na to dowody, ale to na razie zostawiamy. No dobrze, ale rozpoczął się XX wiek, XIX, XX, zaczęły się solidne odkrycia naukowe. Pan Aleksander Fleming odkrył przypadkiem zresztą penicylinę i dzięki tej penicylinie, przepraszam tutaj za małe jakieś takie techniczne problemy, jakieś takie cienie mi występują, no to jest problem naświetlenia. Odkrył penicylinę, dzięki penicylinie zdołano uratować naprawdę ogromną liczbę ludzi i wydało nam się, że już mamy problem z głowy, bo wiemy już bakterie złe trzeba zabić, no więc penicylina, później następne antybiotyki i doprowadziliśmy do tego, że antybiotykoterapia doprowadziła do uodpornienia się bakterii na antybiotyki. Lekarze mają problemy. No ale ludzie chorują, okazało się, że wykryto następnego wroga, wirusy. Och, na wirusy mamy, słuchajcie, naprawdę kapitalne metody, rewelacyjne, po prostu skuteczne na 200%, czyli takie, wiecie, no takie cudowne eliksiry, takie kłójki, takie różne, wiecie o co chodzi i tak dalej. Wyeliminowano w takim razie, a nie, do końca nie wyeliminowano, bo mieliśmy taki ostatni przykład, 2019 i później takie różne problemy poważne na całym świecie. Oj, 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 oj. Oczywiście ja tutaj sarkastycznie, ironicznie to mówię, ale to się wiązało z licznymi tragediami ludzi, a przy okazji z ogłupianiem ludzi i tak dalej. Od razu wiele razy to o tym mówię, że nie musicie tego wszystkiego, o czym mówię, przyjmować. To są tylko moje jakieś wydziwiania, poglądy, ewentualnie refleksje, nieuprawnione być może kompletnie, ale mam do tego prawo. Wy macie prawo kompletnie tego nie przyjąć, albo przyjąć to w całości, albo przyjąć tylko część, bo mamy być wolni w ogóle w życiu. To jest moja taka idea fix. Dobrze, a więc wirusy. Wydawało nam się, że one zostaną załatwione, ale wykrywamy zupełnie nowe wirusy, ale wiele wirusów i wiele bakterii to są bakterie, wirusy opatentowane. Widziałem taki use patent, a nie tylko use. Inni też, inne państwa też mają swoje. W laboratoriach prace, biologicznych prace wrą, że tak powiem. No i dobrze, ale szukano następnego winnego, bo widać, no, ani wytłuczenie bakterii, ani wirusów, nic to, niewiele to daje. Ludzie nadal chorują. Mamy ponad 70 chorób oficjalnie uznanych za tak zwane cywilizacyjne, no i trudno jakoś sobie, nie wiem, ale system kompletnie nie radzi. Chorujemy coraz więcej, pandemia cukrzycy.
pandemię chorób nowotworowych. To jest i od razu wymyślanie, już mamy nową metodę, nowy lek, nowe coś cudeńka. Powstrzymamy. Rewolucja po prostu w leczeniu raka. Czytam to, te doniesienia, słyszę po prostu, wiecie co, z ledwie skrywaną irytacją, bo to jest głupota i więcej nic. Jak mówi pan Józef Słonecki, wydawnictwo Biosłone nie było, nie ma i nie będzie żadnego lekarstwa na raka. Ja to samo mówię. Jedyną metodą to jest zmiana naszego myślenia o sobie, o otaczającym środowisku, zmiana nawyków, zmiana wielu rzeczy. Zmiana wielu rzeczy. No ale to już mniejsza z tym. A więc znaleziono następnego winnego. I tym następnym winnym stały się geny. I ja tutaj nie dyskutuję z tym, że jeżeli na przykład rodzi się dziecko, ma jakiś uszkodzony gen, to nie ma sprawy, nie ma o czym mówić. Faktycznie jest problem. Natomiast dlaczego oskarża się geny o wszelkie nieszczęścia świata? Bo jak już nie poradzimy sobie antybiotykami, jak nie poradzimy sobie jakimiś eliksirami i tak dalej, no to już geny i koniec. I przeciętny człowiek, każdy z nas słyszy, no geny, to już jest koniec, no skazany jestem i tak dalej, i tak dalej. A to jest, posłuchajcie kochani, to jest po prostu wierutna bzdura na kółkach. I teraz posłuchajcie, porozmawiamy o tym szczegółowo. Natomiast teraz ja bym chciał krótko odnieść się do pewnego fragmentu jednej z moich książek. Chodzi o biomagnetyzm, część pierwsza, tom pierwszy. Już demonstruję, a więc tutaj mam właśnie biomagnetyzm, część pierwsza, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia, źródło witalności organizmu. I w tej książce we wstępie właśnie mówię o tym, że no mamy teraz na początku XXI wieku, mamy model na biogenetykę, mass media codziennie donoszą o nowych odkryciach w tej dziedzinie, poznawaniu nowych genów, odpowiedzialnych za taką czy inną chorobę, a więc oczywiście stają się geny winne i kompletnie nie przyjmujemy do siebie tego, że mamy złe myślenie o sobie, mamy genetyczne przekazywanie złych nawyków, złego stylu życia, a nie choroby i po prostu nie genów. Więc to jest właśnie ten cały jest problem. Może trzeba rozstać się z genem przepełnionego talerza, może rozstać się z genem cukru, może z genem pączków, ciasteczek, Red Bulla, piwa, czegoś tam innych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Genem otyłości, genem takim czy owakim. Trzeba byłoby, a trzeba się zaprzyjaźnić z genami profilaktyki, umiaru, zdrowego rozsądku, świadomości prozdrowotnej. Będzie to oczywiście trudne, ale niemożliwe. Więc posłuchajcie, okazuje się, że wydawało się, że rola genu, zwłaszcza w procesie nowotworowym, jest decydująca. Najnowsze badania naukowe przeczą temu. Na ich podstawie Paul Lichtenstein ze słynnego szwedzkiego Instytutu Karolinska stwierdził na łamach New England Journal of Medicine z 13 lipca 2000 roku, czyli 24 lata temu, że nie tyle geny, ile środowisko, nasz tryb życia decyduje o rozwoju raka. Był taki artykuł Rak nie wyrok pana Włodarskiego w Gazecie Wyborczej z lipca 2000 roku. No ale od 24 lata temu to już wiedza jest jakaś chyba nieaktualna. Nie, kochani, ta wiedza jest bardzo aktualna. Wiele się zmieniło na gorsze, bo postępy są, a coraz więcej ludzi choruje na raka. Dalej. Cytat krótki z książki Ekstrakt z zielonej herbaty, lecznicza siła polifenoli. Przypuszcza się, że czynniki środowiskowe przyczyniają się do powstawania około 80% ogólnej liczby przypadków nowotworowych. Infekcje wirusowe do około 20%, a predyspozycje genetyczne do około 1–2% zaledwie. I teraz inni naukowcy wyliczyli z kolei, że udział genów w powstawaniu nowotworów złośliwych wynosi zaledwie 5%. No więc w takim razie, jeżeli jednak wbrew tym dowodom naukowym ktoś będzie ubierał się, że jednak to geny odgrywają wiodącą rolę w powstawaniu chorób, no to w takim razie trzeba trochę pomyśleć i może w takim razie nie obciążać organizmu, jeżeli już to jest potencjalne zagrożenie, to może trzeba zwrócić uwagę na swój własny styl życia,
by do tych obciążeń genetycznych nie dokładać nowych, bo po prostu predyspozycje genowe to jest, słuchajcie, to jest przede wszystkim zagrożenie potencjalne. Jak z tymi genami BRCA1, BRCA2, czyli breast cancer 1, breast cancer 2, będziemy jeszcze o tym mówić, bo ta audycja dzisiejsza jest takim swoistym rodzajem wstępu do innych audycji na temat genów, które mają powodować choroby nowotworowe. Jest takie pismo, już z góry zapowiem, takie niszowe, mało znane, The Lancet. W Polsce raczej chyba mało kto czyta z lekarzy i tak dalej. Ja w ogóle chyba mówię mało znane, jakieś takie, tak, jakieś redaktorzyny w ogóle tam coś tam piszą. I w Lancet ukazały się bardzo ciekawe doniesienia, skandaliczne wprost, ale o tym będziemy mówić w następnych audycjach. Dobrze. I co jeszcze? No, to na razie na początek po prostu tyle. I teraz, kochani, znowu udostępnię ekran tylko zaraz zobaczymy, czy ja tutaj to mam, czy nie mam. Dobrze, mam chyba to udostępnić, zaraz zobaczymy. O, no właśnie, mam tutaj, słuchajcie, taki artykuł, posłużę się nim, tylko poczekajcie. O, właśnie, o genach. Geny i nasz styl życia. Co ma, co ma po prostu decydujący wpływ na nasze zdrowie. Ja udostępnię link pod tą moją audycją i do anglojęzycznej wersji, i do wersji, słuchajcie, do wersji po polsku, tłumaczenie. Jak widzicie, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa na temat epigenetyki. Będziemy o tym mówić. Nie będziemy się silić tutaj na angielszczyznę. Nie jestem tutaj, że tak powiem, fachowcem w tej dziedzinie. Natomiast od razu powiem, kto tutaj, że tak powiem, zabiera głos. Pani Melinda Rattini. I najpierw na temat pani Melindy Rattini. Link do tej informacji o niej również podam niżej, żeby nie było żadnych niedomówień. Więc posłuchajcie. Melinda Rattini, tak krótko na razie, jest członkiem zespołu zajmującego się przeglądami medycznymi stron medycznych, jest odpowiedzialna za zapewnienie trafności medycznej wiadomości artykułów zamieszczanych po prostu w internecie. Jako lekarz rodzinny Rattini przyjmuje pacjentów od 1986 roku. Aktywna praktyka kliniczna pozwoliła jej z pierwszej ręki poznać potrzeby informacyjne prawdziwych pacjentów i ich rodzin i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest to po prostu fachowiec. Mniejsza z tym, w tej chwili już kilka słów tylko na temat tej pani. I teraz przejdźmy do artykułu po polsku już. A więc zobaczcie, tylko posłuchajcie, powiększę nieco tekst, żeby to było wyraźnie widać. O, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Więc gena styl życia. Co ma większe znaczenie dla zdrowia? I teraz popatrzcie, że to zostało opublikowane w dniu 3 kwietnia 2024 roku. Każdy z Was będzie mógł sprawdzić jeszcze raz, kto to jest pani Melinda Rattini, kto to jest Barbara Brody i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, zaczynamy. Może znasz palacza, który nigdy nie ćwiczy i szczęśliwie dożywa starości, a może czytałeś o maratończyku, miłośniku wegetarian, który w średnim wieku miał zawał serca. Tego rodzaju historie nie mogą pomóc, ale skłaniają do refleksji. Jeśli twoje zdrowie jest po prostu zapisane w genach, jaki jest sens tych wszystkich ćwiczeń, zdrowego odżywiania, tych męczarni, po prostu ja tutaj dodaję od siebie. Dlaczego po prostu nie zrobić tego, co chcesz? No właśnie, po co niejaki Dąbrowski, czyli wasz gospodarz, od 25 lat no, zdobywa wiedzę, suplementuje się. Od 12 lat, od 2013 roku, od 31 lipca, systematycznie, kompleksowo ja się suplementuję. Nie przypadkowo, tylko stosuję pewien program. Kilkaset złotych miesięcznie na siebie wydaję, bo uważam, że zasługuję sobie na to. Dodatkowo ćwiczę, staram się, a jak wielu z Was wie,
2 stycznia 2024 roku skończyłem 70 lat. Jakoś mi energii nie brakuje. Dobrze. Oczywiście, że też mogę umrzeć w każdej chwili. Różnie to bywa, różne rzeczy mogą się przydarzyć, ale, i teraz słuchajcie, jednak jak mówi Laura Zimmerman, lekarz medycyny, dyrektor medyczny Centrum Zapobiegania Rush University, te historie utkwiły nam w pamięci, ponieważ są niezwykłe. Są to przykłady tego, co naukowcy nazywają wartościami odstającymi. O, przy okazji się nauczymy. Wartości odstające. Rzeczywistość jest taka, że w przypadku większości ludzi nawyki związane ze stylem życia, takie jak zdrowa żywność i regularne ćwiczenia, mają duży wpływ na problemy zdrowotne związane z wiekiem, takie jak choroby serca, cukrzyca typu 2, rak i choroba Alzheimera, mówi Zimmerman. Zatem chodzi tylko o styl życia? No niedokładnie, niedokładnie. Dobrze. Epigenetyka. Gdzie twoje geny wpływają na twój styl życia? Zimmerman twierdzi, że geny mogą zwiększać ryzyko wielu chorób, ale zazwyczaj nie działają samodzielnie. Rzadko zdarza się, że pojedynczy gen decyduje o tym, czy zachorujesz, czy nie. Częściej dziedziczy się pewne cechy genetyczne, które zwiększają ryzyko zachorowania, mówi. I nawet to nie jest wyryte w kamieniu. Oznacza to, że cechy genetyczne, predyspozycje genetyczne mogą w ogóle na ciebie nie wpływać. Chyba że zostaną wywołane przez pewne aspekty twojego otoczenia, czyli czynniki środowiskowe lub twój styl życia. A słuchajcie, kochani, do naszego stylu życia zaliczają się również czynniki psychogenne. Jak myślimy? Wszystko jest do dy. W kilku audycjach mówiłem, życie to jest szare, długie jak papier specjalnego przeznaczenia. I mówiłem chyba w 2 audycjach, ale dzisiaj jest inny rodzaj papieru. Zachodzimy do Lidla, do Biedronki, do Auchan, czy do Carrefoura, czy gdzieś tam i mamy perfumowane papiery, świetne, wielolistkowe, z kilku warstw, bielusieńkie, z nadrukami kwiatuszków. Ojejku, aż się po prostu chce tymi rolkami obsypać i skakać po tych rolkach z radości. A więc jakie mamy nastawienie do życia? To przecież wszystko wpływa na nas. No dobrze. Te zmiany epigenetyczne wpływają na sposób, w jaki materiał genetyczny, czyli DNA, kwas dezoksyrybonukleinowy, o Boże, kwas, czyli coś nas żre. No nie, to tylko wiecie doskonale, przecież nie muszę wam tego tłumaczyć, że to jest tylko pojęcie chemiczne. Ale to nie oznacza, że to jest kwas, który żre, jak rdza żelazo. A więc te zmiany epigenetyczne wpływają na sposób, w jaki materiał genetyczny, czyli DNA, działa w organizmie. Zmiana epigenetyczna ma miejsce, gdy styl życia lub czynniki środowiskowe powodują włączenie lub wyłączenie określonego genu. Na przykład w przypadku raka takie zmiany mogą włączyć gen umożliwiający wzrost nieprawidłowych komórek lub zmiany mogą wyłączyć gen, który hamuje ich wzrost. Żeby było jeszcze trudniej, każdy gen nie ma tylko jednego przełącznika, albo nawet pół tuzina przełączników. Mogą być setki lub tysiące, mówi John Kelly, lekarz medycyny, prezes American College of Lifestyle Medicine. Ta złożoność, przepraszam za moją angielszczyznę, tych, którzy są fachowcami w tej dziedzinie, no muszę sobie jakoś radzić. Ta złożoność utrudnia naukowcom ustalenie, która zmiana epigenetyczna jest winna, o przepraszam bardzo, i w jaki sposób zwiększa ryzyko wystąpienia określonej choroby. Eksperci są jednak przekonani, że główną rolę odgrywają czynniki związane ze stylem życia, w tym zła dieta, palenie i brak ruchu. W rzeczywistości kierują ekspresję genów na terytorium negatywne, mówi Kelly. Odgrywają także tak dużą rolę w tak zwanych chorobach starzenia się, czyli aging, starzenie się, takie jak cukrzyca, choroby serca, twierdzi Kelly, że lepiej je opisać jako choroby toksycznego stylu życia rozwijające się w czasie. Kapitalne określenie, bardzo mi się to podoba. Choroby toksycznego stylu życia rozwijające się w czasie. Dobrze.
Epigenetyka i dieta. Na przykład choroby serca są głównym zabójcą zarówno mężczyzn, jak i kobiet w USA. Niektóre badania pokazują jednak, że można zapobiec 80% chorób serca. Dlaczego? Tutaj jeszcze powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o choroby w ogóle układu krążenia w Polsce, to jest pierwszy czynnik przedwczesnej śmierci. Praktycznie co roku umiera w tej chwili około 140-150 tysięcy ludzi, Polaków, z powodu chorób układu krążenia. I dalej. Mam kolegę, który twierdzi, że choroba niedokrwienna serca to choroba przenoszona przez żywność, mówi Kelly, i ma rację. U zdecydowanej większości ludzi jest to spowodowane jedzeniem i jedzenie może je odwrócić. Ładnie. John Kelly, lekarz medycyny. Mam kolegę, potwierdzam jeszcze raz, który twierdzi, że choroba niedokrwienna serca to choroba przenoszona przez żywność i ma rację. Jedzenie wpływa bezpośrednio na zdrowie poprzez odżywianie. Ma to również pośredni związek z czynnikami ryzyka chorób serca, takimi jak otyłość, wysokie ciśnienie krwi. Na przykład istnieje ponad 300 wariantów genetycznych, które mogą zwiększać ryzyko nadciśnienia. Jednak nawet w przypadku genów wysokiego ryzyka często można zmniejszyć ryzyko chorób serca o 1/3 dzięki zdrowej diecie, regularnym ćwiczeniom. Możesz także potrzebować leków obniżających ciśnienie krwi. Zapytaj o to swojego lekarza. Mówi autorka tego artykułu. No to jest taka ofiara złożona na ołtarzu. Domyślacie się, o co chodzi, no bo cenzura jest. Aby zapewnić optymalne zdrowie serca, eksperci zalecają dietę roślinną. Nie musi to koniecznie oznaczać, że musisz przejść na weganizm lub nawet wegetarianizm, mówi Zimmerman. Celem jest zastąpienie niektórych przetworzonych produktów pełnowartościowymi produktami, w tym owocami i warzywami. Szukaj produktów pełnoziarnistych. O, tutaj niektórzy mogą mieć problem, dlatego że no, znam ludzi, którzy mówią po prostu krótko. Nasza dieta, nawet jeżeli chodzi o pełne ziarno, dieta, gdzie jest mąka i tak dalej, my nie jesteśmy tak genetycznie jako przystosowani do tego, żeby spożywać ziarna jakiekolwiek. I największym dzisiaj problemem są pszenice typu durum, czyli tak zwane twarde, które zawierają masę glutenu, ale na ten temat już była audycja właśnie o glutenie. W tej chwili już nie chcę tutaj tego poruszać. A więc szukaj produktów pełnoziarnistych, chudego białka, w tym orzechów i owoców morza, i sprawdzaj opakowanie pod kątem dodatku soli i cukru. Jeśli nie masz pewności, jak opracować własną dietę zdrową dla serca, porozmawiaj ze swoim lekarzem. O, tutaj dodam, kochani, z kompetentnym lekarzem, z lekarzem kompetentnym w danej dziedzinie. Nie każdy lekarz do tego się nadaje. No, znam lekarzy, wielu, naprawdę świetnych, którzy mogą podpowiedzieć coś na temat diety, ale znam lekarzy, o których mogę powiedzieć: o Matko Bosko. Bardzo religijny wówczas się staje. Dalej, inne czynniki związane ze stylem życia, ćwiczenia i palenia. W przypadku ćwiczeń eksperci zalecają 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. To jest 2 godziny i 30 minut tygodniowo, mniej niż 30 minut dziennie. I nie musisz biec maratonu bostońskiego. Spacer po bloku, praca w ogrodzie lub nawet taniec powinny załatwić sprawę. Słuchajcie, wielokrotnie o tym mówię. Jazda rowerem. Pójdź na basen, popluskaj się. Nie musisz bić rekordów 50 basenów tam i z powrotem. Ale przynajmniej popluskaj się, popływaj. Te właśnie prace w ogródku. A może taniec we dwójkę, włączcie sobie jakąś muzykę, poszalejcie z partnerem, z partnerką, z żoną, z mężem, z kochankiem, z kochanką, obojętnie. Albo nawet 2 dziewczyny, czy 2 chłopaków. Oj, przepraszam, to się zagalopowałem, bo wchodzę na temat gender jakiś i nie daj Boże, zaraz zaczną się jakieś po prostu problemy ewentualnie. Niektórzy odsądzą mnie od czci, od wiary, a ja czasami nauczyłem się w życiu: słuchajcie, no nieważne jest płeć, ważne są uczucia, tak? No, to załatwiamy sprawę.
Więc dalej. Poświęć tę chwilę czasu, a zmniejszysz ryzyko wystąpienia wielu chorób, niezależnie od tego, czy masz predyspozycje genetyczne do której z nich, czy nie. A jednak, twierdzi Zimmerman, większość ludzi po prostu tego nie robi. A wiecie, dlaczego nie robi? Takie moje przypuszczenia. Bo to się wydaje za łatwe, a z drugiej strony za trudne. Za łatwe, bo co? Jakieś tam trochę ruchu, jakieś tam roślinki, nie stek taki, wiecie, krwisty, bo ma być, no z tego nie zrezygnuję. A oprócz tego, a to trudne, słuchajcie, no ale trzeba się ruszać, no te 5 minut, 10 minut, no te 20 minut dziennie, ojejku, ojejku, jejku, to się zmęczę, to się spocę, trzeba prysznic wziąć. Nie, nie, to jest zbyt trudne. No i to się właśnie tak zaczyna. Dalej. Palenie jest jednym z największych czynników ryzyka chorób serca. I to niezależnie od tego, czy jesteś genetycznie predysponowany do chorób serca, czy też nie. Jeśli palisz, rozważ rzucenie palenia, zwłaszcza jeśli cierpisz na chorobę serca lub jesteś na nią narażony. Lekarz może także pomóc w znalezieniu programu pomagającego rzucić palenie. Jeszcze raz powtarzam, lekarz kompetentny w danej dziedzinie. Twoje nawyki zdrowotne, środowiskowe oddziałują z genami w podobny sposób w przypadku innych schorzeń, w tym cukrzycy typu 2, otyłości, wysokiego ciśnienia krwi i w mniejszym stopniu niektórych rodzajów nowotworów. A tutaj słuchajcie, jeżeli już mowa o otyłości, to jest plaga w tej chwili. Mówi się o pandemii otyłości, ale otyłość wiąże się z cukrzycą typu 2, z wieloma nowotworami, z chorobami neurologicznymi itd., itd. Będziemy jeszcze o tym mówić, będziemy robić audycję. Cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 2, bo jest cukrzyca typu 1. Wspomnę tylko, że cukrzyca typu 1 to jest cukrzyca, gdzie wysepki produkujące insulinę, wysepki beta-trzustkowe, czyli wysepki Langerhansa, nie produkują, nie wytwarzają tej insuliny i no niestety trzeba się po prostu zwyczajnie kłuć, szprycować. To jest właśnie problem. Natomiast cukrzyca typu 2 to jest cukrzyca nabyta, metaboliczna. Więc cukrzyca typu 2 ma tendencję do występowania rodzinnego. O, bardzo ważne stwierdzenie. Do stwierdzenia rodzinnego. Pytanie, dlaczego rodzinnego, kochani? Geny? Haha, tak, gen przepełnionego talerza, gen cukru, gen różnych słodkich napojów, nazw nie chcę wymienić i tak dalej. Istnieje kilka odmian genetycznych, w tym KLF, to tutaj są wymienione, jak widzicie i tak dalej, i wiele innych, które zwiększają ryzyko cukrzycy nawet o 30%. Jednak czynniki dietetyczne, w tym ilość wypijanego alkoholu, to czy jesteś palaczem, jak bardzo jesteś aktywny, a raczej jak bardzo jesteś nieaktywny, mogą przechylić szalę w tę czy w drugą stronę, być może poprzez włączenie lub wyłączenie genu. Szacuje się, że 9 na 10 przypadków cukrzyca typu 2 można by zapobiec poprzez zmianę zdrowego stylu życia. Oczywiście, że tak. Ja znam masę takich przypadków, zresztą jak wiecie, bo wielokrotnie o tym mówię, robię taki tak zwany kompleksowy program zdrowia, taką kompleksową suplementację, dzięki której z cukrzycy można wyjść. To jest kilka miesięcy i sprawa załatwiona. Po kilku tygodniach już po prostu ludzie odczuwają poprawę, a więc można sobie z tym świetnie poradzić. Dalej. Przełomowy program, przełomowy program zapobiegania cukrzycy wykazał, że ryzyko zachorowania na cukrzycę można zmniejszyć o około 65% dzięki ostrożnej diecie i planowi ćwiczeń fizycznych w porównaniu do zaledwie 35% w przypadku metforminy, leku obniżającego poziom cukru we krwi. A przy okazji zastanówmy się, bo wielu z Was może mieć jakieś doświadczenia, czy własne, czy jakichś bliskich, czy znajomych. Przy okazji, co tam robi metmorfina w organizmie? Dobrze, rak. Rak, czyli nowotwór, bo każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. Ale to mniejsza z tym. Nie ma wątpliwości, że w przypadku wielu nowotworów rolę odgrywają czynniki genetyczne.
Kobiety, które mają na przykład mutację genu BRCA1 lub BRCA2, mają 45 do 72% szans na zachorowanie na raka piersi w ciągu swojego życia, czyli znacznie więcej niż średnia. Jednak wiele kobiet bez znanych mutacji genetycznych również choruje na raka piersi. I teraz uwaga. Ode mnie, bo powiedziałem, że będę miał audycję dotyczącą publikacji w Lancet. Przynajmniej 2 audycje zrobimy na ten temat. Myślę, że autorka i pani Melinda, akurat ta pani doktor, nie czytały, nie znają właśnie odkryć, które były opublikowane w The Lancet. Okazuje się, że te mutacje genu BRCA1 lub BRCA2, czyli Breast Cancer 1, Breast Cancer 2, to jest w tej chwili, za Lancetem podaję, to jest medyczny mit, ale o tym będziemy mówić niedługo. Co być może ważniejsze, istnieją dowody na to, że dobre nawyki związane ze stylem życia mogą pomóc obniżyć ryzyko raka u osób z genetyczną predyspozycją do różnych typów nowotworów i bez niej. Chociaż sam zdrowy styl życia nie zapobiegnie wszystkim nowotworom, coraz więcej dowodów sugeruje, że odgrywa on ważną rolę. Badanie przeprowadzone przez Cancer Research UK, czyli United Kingdom, czyli no Anglia, Wielka Brytania w ogóle, wykazało, że około 4 na 10 nowotworów, 4 na 10 nowotworów można zapobiec dzięki mądrym wyborom dotyczącym stylu życia, takim jak rzucenie palenia, utrzymywanie prawidłowej wagi i zdrowa dieta. Oczywiście trzeba zdefiniować, co to jest zdrowa dieta. Ja ciągle powtarzam, oczywiście jest to dieta przede wszystkim roślinna, ale nie musicie rzucać mięsa i dodatkowo suplementacja, kompleksowa suplementacja w oparciu o naturalne suplementy kompleksowe, nie pojedyncze jakieś powiedzmy witaminki, minerały i tak dalej, tylko wieloskładnikowe. Mówię o tym z pełną świadomością, otwartym tekstem. Suplementacja jest dzisiaj nieodzowna. Czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Dąbrowski to sobie mówi, to stosuje, a jak ktoś chce, to może zastosować, a jak ktoś nie chce, to nie będzie stosował. Więc pomocne mogą być również ograniczenia dotyczące cukru, alkoholu i czasu przebywania na słońcu. No właśnie tutaj znowu się oskarża słońce. No właśnie dlaczego? Słońce to znowu następny czynnik szkodliwy, ale to już mniejsza z tym w tej chwili. Choroba Alzheimera. Prawdą jest, że pewne mutacje w genie APOE zwiększają ryzyko choroby Alzheimera. Jeśli masz jedną kopię wersji o nazwie APOE4, ryzyko wystąpienia tej choroby jest 2 do 3 razy większe niż przeciętnie. U osób, które odziedziczyły 2 kopie, ryzyko może być 12 razy większe. Słuchajcie, kochani, i znowu kurczę te nieszczęsne geny. Owszem, może być ryzyko, zagrożenie potencjalne, ale stwierdzono w badaniach, pisze o tym w moich książkach o wodzie. O, tu mamy Woda, fenomen życia, tom 1, tom 2. Tu wyraźnie piszę o tym, że są bardzo dokładne badania, że choroba Alzheimera jest przede wszystkim, jej źródłem jest przede wszystkim glin, siarczan glinu, czyli aluminium, tak prawdę mówiąc, które się dodaje w stacjach uzdatniania wody na całym świecie, w Polsce również. Ale to już jest, mówię, inna sprawa. Ale choroba Alzheimera jest możliwa, a nawet powszechna, jeśli nie masz mutacji APOE. Chociaż inne, jeszcze nieodkryte czynniki genetyczne mogą odgrywać pewną rolę. Badania sugerują, że istotny czynnik ma styl życia. Ależ oczywiście. I teraz posłuchajcie, jeżeli mówimy tutaj o wodzie, bo wspomniałem o wodzie, potrzebne są filtry w domach dzisiaj. Mówię o tym bez żadnego ale. Filtry, które dokładnie oczyszczają wodę z wszelkiej chemii, z wszelkich pierwotniaków, a więc lambli, różnych czynników chorobotwórczych, pestycydów i tak dalej. Bo stacja uzdatniania wody ma być w mieszkaniu, czyli tam, gdzie my jesteśmy, a nie kilometry od nas. I później płynie
siecią rur, które mogą ulec jakiejś awarii, zanieczyścić się i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego stacje uzdatniania kompletnie nie są w stanie oczyścić wody z wielu zanieczyszczeń chemicznych, z pestycydów i tak dalej, i tak dalej. Audycję na ten temat robiliśmy, jest playlista o wodzie, więc tam możecie znaleźć informacje dokładnie. Dalej. Gdzie tu? Aha, i dalej kończymy. Metaanaliza kilku badań opublikowana w czasopiśmie Lancet Neurology wykazała, że około 1/3 przypadków jest spowodowana czynnikami, które można kontrolować, takimi jak dieta i regularne ćwiczenia. Badania ponownie pokazują, że dieta i ćwiczenie są bardzo ważne, chociaż większość zdrowych diet powinna pomóc. Dieta MIND, czyli tutaj chodzi o dietę przede wszystkim śródziemnomorską, która kładzie nacisk na żywność wzmacniającą mózg, taką jaką warzywa, jagody, ryby i oliwa z oliwek, wydaje się najlepsza. Dieta śródziemnomorska, tak, zgadza się. Wszystko może zrobić dobrze i naukowcy mają jeszcze przed sobą długą drogę, aby rozwikłać złożoną interakcję między genami a środowiskiem. Zimmerman ostrożnie podkreśla, że wpływ tych czynników różni się w zależności od choroby i osoby. Nie ma wątpliwości, mówi, że w niektórych przypadkach można zrobić wszystko dobrze, a mimo to zachorować na poważną chorobę. Najlepsze, co może zrobić, mówi Zimmerman, to spróbować zmienić czynniki, na które masz wpływ, takie jak dieta, ćwiczenia, regularne badania lekarskie. Oczywiście, że warto. I przyjmowanie przepisanych leków. Aha, dobra, to myślę, że to też, słuchajcie, było to taka złożona ofiara, przyjmowanie przepisanych leków. No i jeżeli jest choroba, to muszą być leki, to zupełnie zrozumiałe. Natomiast jeżeli jest choroba, to czymś została spowodowana. A czym? No to było to w artykule, tak? Czytaj między wierszami. Dobrze, kochani. I to byłoby tyle. Zatrzymuję już udostępnienie. Jak widzicie, geny nie są takie straszne, jak nam się wydaje. Nie jesteśmy skazani kompletnie. Straszenie genami to, przepraszam, to jest bzdura i więcej nic. I niech nas przestaną straszyć tymi genami, które są niewinne. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli gen jest uszkodzony, to jest w porządku, no to jest trudno. Natomiast sami słyszeliście, że badania naukowe mówią, że jest co najmniej kilkaset różnych genów, czy kilka tysięcy genów i kilkaset różnych czynników, które mogą spowodować włączenie lub wyłączenie jakiegoś genu zagrażającego. A więc to nie jest takie proste. To tak jak na drodze, słuchajcie, tysiące, miliony ludzi codziennie wyjeżdża na drogi samochodami. Czy to znaczy, że każdy z nas będzie miał wypadek samochodowy? No nie. Z drugiej strony, jeżeli jestem nogą samochodową, przepraszam, znaczy ja używam swojej nogi, aha, lewa jest cofnięta, albo już się przyzwyczaiłem, że ona w ogóle nie pracuje, używam tylko prawej, no bo jest akurat jeżdżę automatem, więc no tak, nogi są potrzebne, ale mam na myśli oczywiście, jeżeli ktoś jest niedzielnym kierowcą, jest antytalentem, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, no to tym bardziej może wezmę jakieś lekcje dodatkowe albo jeżdżę ostrożnie, nie przekraczam jakichś dopuszczalnych dla mnie indywidualnie prędkości, staram się uważać, rozglądać. Może trzeba poćwiczyć technikę jazdy, moje myślenie, nakładam okulary ewentualnie, a nie widzę albo nie widzę powiedzmy cudzego samochodu albo staruszki na pasach i tak dalej, i tak dalej. A więc profilaktyka odpowiednia. Ale profilaktyka to nie oznacza tylko wczesne badanie, żeby wykryć chorobę i już się zacząć leczyć. Profilaktyka to jest niedopuszczenie do powstania choroby. No i tym mało optymistycznym akcentem kończę, mało optymistycznym, bo któż z nas stara się dbać o to, żeby do choroby nie doszło? Chyba jedynie wy, którzy słuchacie tego, jesteście fanami tego kanału i macie bardzo fajne komentarze, za które wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie komentarze,
Nie chcę być taki jak wielu youtuberów, bo którzy mają często po kilkaset tysięcy subskrybentów, no i ze zrozumiałych względów nie są w stanie odpowiadać na wszystkie. Ja staram się odpowiadać w miarę możliwości. Czasami wyjeżdżam ostatnio, cały tydzień byłem po prostu poza domem, a więc po prostu wykłady, szkolenia i tak dalej, więc wracam i później patrzę tutaj dużo komentów. Trzeba byłoby się zabrać do pracy. E, No i cóż, no kochani, jeszcze raz taka przypominajka. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, prawy dolny róg jest logo Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski, takie drzewko szczęścia. Dajecie kursorkiem, pojawi się tam napis, klik, sprawa będzie sub. Plus dajcie lajki, bardzo proszę, będę wdzięczny. Jakieś komentarze, bo to po prostu algorytmy podbija i ta strona może być bardziej widoczna. Na dzisiaj tyle. Przypominam, że niedługo będzie The Lancet. Posłużymy się bardzo ciekawym artykułem. Skandaliczna sytuacja, ale to za jakiś czas. Wszystkiego najlepszego, papatki. Życzę Wam po prostu radosnego nastroju. E, Wszystkiego, co jest najlepsze dla Was. Wymyślcie sobie coś. Papatki, pa.